Witam serdecznie. Jak wchodzisz tutaj na ten filmik, to znaczy, że interesuje Cię festiwal w Łebie. Zbierałem się od jakiegoś czasu, żeby właśnie nagrać taki filmik z informacjami, wszystkie przydatne informacje, jeżeli się wybierasz właśnie na festiwal Bike Week Łeba 2023 w sierpniu, to zaraz tutaj kilka informacji usłyszysz, kiedy można przyjechać, co z biletami i takie tam inne. Więc tak, słuchajcie, ostatnie, dzisiaj mamy który? 28 chyba czerwca. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać, ale do końca czerwca są tańsze bilety i wjazdówki tutaj, tu wam pokażę cennik. Na cały festiwal. Zacznę właśnie od biletów, a później wam opowiem, kiedy można przyjechać, co, jak, gdzie, kiedy. Mam tutaj jakieś kilka różnych informacji, trochę gadżetów wam pokażę, jak wyglądają koszulki i inne rzeczy, także taki zbiór informacji, bo już mamy i też programy są, i ulotki są podrukowane, więc już trochę więcej wiem. Zostało niedużo czasu w sumie, bo miesiąc, półtora miesiąca, nie? Coś takiego. W każdym bądź razie tak, jeżeli przyjeżdżasz na cały zlot od czwartku do niedzieli i jesteś kierowcą, czy to samochodu, czy motocykla, no to musisz mieć bilet dla kierowcy. Na całą tą imprezę kosztuje taki bilet 350 zł, a do końca czerwca 315, więc to jakby ostatni moment, żeby to zakupić. I później, jeżeli masz pasażera jednego, no to bilet dla pasażera. Tutaj właśnie ten cały festiwal to jest od czwartku do niedzieli. Piątek, sobota, nie mam pojęcia, czy będą już te bilety dostępne na bramie. No 2 lata temu nam się skończyły, więc tylko osoby, które miały z przedsprzedaży, więc zachęcam do tej przedsprzedaży. Dla mnie to też jest lepiej, bo wiem mniej więcej, jak się przygotować. Co, ile, czego, gdzie, i żeby nie zabrakło pakietów, czy tam jakichś innych rzeczy, czy koszulek. No i tak, są właśnie te bilety od piątku, od soboty. Są też karnety piesze. Na 3 dni taki karnet 1,5 stówki kosztuje. Można też sobie pojedynczo kupować, ale pojedynczo, no to każdy dzień stoimy w kolejce, żeby się zaopaskować, bo tutaj mamy takie zwykłe opaski jednodniowe. No i codziennie trzeba się zaopaskować, chyba że właśnie nabędziesz ten karnet pieszy i wtedy już jest opaska inny kolor, której nie trzeba ściągać i ją sobie nosimy do niedzieli na całą tą imprezę. I tak, jaka jeszcze jest różnica z tymi karnetami i z biletami na cały tydzień? Bo te bilety na kierowca-pasażer z polem namiotowym, no to jak już wiecie, nie wiem, w tamtym roku chyba to pierwszy raz było, że pole namiotowe jest wydzielone. Czyli tam od godziny 19 powiedzmy, czy 20 tylko na pole namiotowe będą wchodzili zlotowicze zarejestrowani, ci, którzy mają wykupione pole namiotowe. Więc jeżeli chcesz się tam gdzieś posiedzieć, pobawić się, no to przemyśl to, no bo nie będzie możliwości później wejścia z powrotem. Jak już wyjdziesz z pola namiotowego, to już nie wejdziesz, jak będziesz chciał, nie wiem, na koncerty, czy po piwo, czy po jakieś inne rzeczy. Będą 2 wejścia w tym roku na pole namiotowe, jeden bliżej sceny, żeby tam właśnie nie były znowu jakieś demolowane ogrodzenia, bo sobie skracaliście tamtędy drogę, więc w tym roku tam będzie dodatkowe przejście, gdzie będzie zawsze stał patrol ochrony i tam sprawdzał opaski. Tam w ogóle wszystkie informacje o imprezie są na stronie. Jak wejdziesz sobie na motozloty.com, tam zaraz jest informacja albo bilety, albo właśnie Bike Week Łeba. To można wszystko przeczytać. Można przeczytać cały tekst, można przeczytać, zobaczyć, jak wygląda plakat, jak wyglądają zespoły, jak wygląda program, bo zaczynamy w czwartek. Ale słuchajcie, pole namiotowe otwieramy już w poniedziałek. 7 sierpnia będzie sklep, będzie brama, już wszystko będzie działało. Tylko że jeżeli chcecie sobie przyjechać wcześniej, to za każdy taki dzień dodatkowy osobodoba kosztuje 3 dyszki. Czyli oprócz tego, że macie bilet, to na bramie tylko ta dopłata jakby będzie tylko na bramie możliwa do zapłacenia, nie? Czyli dopłacacie wtedy sobie do tego pobytu i możecie być na tym naszym polu namiotowym. No i słuchajcie, w czwartek ruszamy, mała scena, Gładek Brothers Band, czyli taka kapela znana z Mrągowa,
country, bardzo, bardzo, bardzo fajny zespół. Będzie tam też jam session i 21:30 nocna parada ulicami Łeby. Czekam na już dzisiaj chyba do 30 chyba mam czerwca dostać już decyzję na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, bo tam wszystko już praktycznie zostało załatwione. Tu chciałem podziękować też dwóm panom, którzy mocno się przyczynili do tego, że to się udało jakoś tak sprawnie. Starszy aspirant Arkadiusz Loda, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku i podinspektor Rafał Lewandowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. No słuchaj, powiem wam, że w tak jakby przyjaznych urzędu, czy tam nie wiem jak można nazwać policję, urząd, czy nie urząd, ale naprawdę tutaj wszystkie te no bo to jest cała masa, żeby przygotować te 3 parady właśnie z tym wykorzystaniem dróg w sposób publiczny. Jest masę papierologii, strasznie tego dużo, a no tutaj udało się tak zrobić, że bez zbędnych jakichś tam urzędniczych przepychanek wszystko fajnie to udało się, te dokumenty i cała ta współpraca bardzo fajnie wyglądała, więc naprawdę jestem wdzięczny za to, że takich funkcjonariuszy trafiłem. Zawsze też te przejazdy też są fajnie zabezpieczone, tam będziemy mieć też straż pożarną, tą ochotniczą z Łeby też będzie pomagała. Mam już też potwierdzone, że te ciężarówki duże amerykańskie też będą brały udział w przejeździe. Piątek od godziny 10 do 14 akcja zbiórki krwi dla ofiar wypadków komunikacyjnych, Motokropla. Tutaj mamy sponsora w tym roku też, który tam się dołączył, Energa Grupa Orlen. Więc każdy krwiodawca, który odda krew, bo przyjedzie krwiobóz, będzie stał tam przed imprezą, chyba tak jak w latach poprzednich, będzie stał krwiobóz i będzie można oddać tą krew. I każda osoba tam dostanie koszulkę, blachę, naklejkę, naszywkę. Przygotujemy takie gadżety właśnie z logiem Motokropli. O, tutaj wam też gdzieś to wrzucę. Więc to będzie taki dodatkowy bonusik. Jeszcze nie wiem jak z koszulkami, czy koszulki będą z logiem właśnie Motokropli, czy będą po prostu, czy będzie można, czy dostaniecie koszulki po prostu festiwalowe. To jeszcze jest procedowane, że tak powiem. Później mamy o 14 prezentację ciekawych pojazdów, konkursy. W tym roku Krzysiu Skiba to będzie wszystko prowadził razem ze mną. Mam nadzieję, że tam tego czasu więcej wygospodaruję i pośmiejemy się razem i powybieramy jakieś fajne. Co roku cała masa tych różnych customów, poprzerabianych, zabytkowych motocykli przyjeżdża, więc myślę, że tam będzie chwila, żeby porozmawiać, coś ponagrywać, żeby jakiś pamiątka, jakiś materiał z tego wszystkiego został. Później mamy o 16 parada, znowu parada ulicami Łeby, całą Łebę zablokujemy doszczętnie, tłumy turystów. I w piątek już działają 2 sceny, czyli działa mała scena ta country z Gładek Brothers Band i duża scena, gdzie będą chłopcy z Placu Broni, Proletariat i Zenek Kupatasa. I to wszystko Krzysiu Skiba prowadzi. Ta druga scena jest po to, żeby nie było takich przerw, że na dużej scenie, powiedzmy, nie wiem, zespół się przerzuca, coś się dzieje, albo są konkurencje, bo w latach ubiegłych, nie można było konkurencji na przykład zrobić, bo była próba jakiegoś zespołu. To się wszystko nakładało, przekładało i no i ten plan, który ja sobie wymyśliłem, zaplanowałem, program, wszystko fajnie, a później na przykład czegoś nie było. Więc teraz mam nadzieję, że ta druga scena trochę odciąży tą główną scenę i będzie można... Ona dziś będzie stała tutaj bliżej namiotu piwnego, bliżej gastronomii, więc myślę, że czy zabawa nawet po koncertach jeszcze później, jak będą chłopaki grali, to myślę, że będzie fajnie. Będą też te jam session, więc będzie można tam sobie pograć, jak macie jakieś zdolności muzyczne, muzyczno-wokalne, to myślę, że będzie fajnie i wesoło. Zobaczymy tam do której, wstępnie jest do drugiej, ale z tego co słyszałem, bo już niektórzy z Was znają tą ekipę country właśnie z Mrągowa, to podobno tam czasami do białego rana były przeboje.
No i co tam mamy? Sobota 12 mamy badanie głośności. Właśnie, muszę sonometr sprawdzić, czy wszystko działa, wymienić baterię. Będzie sonometr, będziemy badać głośność, może zrobimy jakieś kategorie, właśnie trajki, motocykle sportowe, choppery, żeby to było troszkę więcej kategorii. Będą tam też jakieś nagrody. Później konkurencje, 13-14, konkurencje dla motocyklistów prowadzi Krzysiu Skiba. Ja przywiozę trochę tych rzeczy, które znacie ze zlotów, które organizuję już od wielu lat. Ale Krzysiu mówi, że też ma swoje jakieś tam pomysły i konkursy, więc będzie coś pewnie nowego. No sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. A, jeszcze przed tymi konkurencjami, od 12 też będzie Krzysiu, promocja książki Ciągle na wolności i stand-up Krzysia Skiby, więc no ta sobota będzie taka napchana różnymi rzeczami. Później mamy po konkurencjach paradę znowu, później mała scena rusza i na dużej scenie mamy zespół Turbo, Romantycy Lekkich Obyczajów i Gwiazda Wieczoru Nocny Kochanek. No także tu myślę, że będzie ten dzień na grubo. Mam nadzieję, że starczy miejsca, że starczy wejściówek dla wszystkich. Pamiętajcie też właśnie o tym wcześniejszym zakupieniu, żeby na spokojnie sobie już tylko na bramie zeskanować i nie martwić się, że się nie zmieścicie. Tak jak nie, właśnie 2 lata temu, chyba w piątek już musiałem ogłosić, że nie przyjeżdżajcie, bo nie ma miejsca. I tak pamiętam było w Srebrnej Górze też 2013, też musieliśmy zamknąć bramy, no bo już po prostu namioty były wszędzie, na drogach ewakuacyjnych, gdzieś na betonach, pod toaletami, po prostu wszędzie, więc no takie niefajnie, nie? Czasami się jedzie. Kiedyś to było głównie tak, że się jechało na pałę, nie? Gdzieś było zlot, w świecie motocykli się przeczytało, czy tam w jakiejś innej gazecie, że jest zlot, albo gdzieś ulotkę się dostało, chociaż tych ulotek było mało. Pamiętam, gdzieś miałem ulotkę z jakiegoś zlotu, to tam sobie na drzwiach garażowych przyczepiałem i to były takie fajne trofea. No ale się właśnie jechało i nie wiem, piątek, strzała na zlot i ten. No ale właśnie często nie było blachy, nie było czegoś i to takie zamieszanie. A teraz w tej dobie tych już imprez właśnie, no jednak ten poziom tego festiwalu teraz już w zasadzie, nie? Bo to już nie jest zlot, tylko festiwal, bo przyjeżdżają nie tylko motocykliści, ale przyjeżdżają właściciele samochodów amerykańskich, przyjeżdżają właściciele garbusów, przyjeżdżają miłośnicy dobrej muzy i dobrej zabawy, także tutaj nie trzeba być motocyklistą, żeby być na tym festiwalu. Wystarczy zabrać dobry humor, trochę kasy, plecak, namiot i przyjechać i się rozbić. Dużo osób też robi tak, że jak Poland Rock Woodstock się kończy w niedzielę, a my od poniedziałku otwieramy już pole namiotowe. W zasadzie część już czasami w niedzielę przyjeżdża do nas, bo tam nie jesteśmy jacyś tacy rygorystyczni, że jak ktoś przyjedzie, to go nie wpuścimy. No ale to już taki się robi no, tygodniowa impreza. Jedyna w Polsce w zasadzie, nie ma takich długich imprez, bo od czwartku to wiadomo, od czwartku to jest sporo, ale żeby cały tydzień można było sobie posiedzieć nad morzem, to czegoś takiego nie ma. Co tutaj jeszcze chciałem wam powiedzieć? Tutaj patrzę, pokazałem wam cennik biletów. Co do aut, w tym roku teren się troszeczkę zmienił. Teren jest ten sam, ale nie ma już tych starych zabudowań, nie ma tych domków i stwierdziłem, że jednak trochę samochodów wpuszczę na teren, czy tam jakichś kamperów, czy no, różnistych sprzętów. Jak przyjeżdżacie trajkami z przyczepami, no to z tym nie ma problemu, bo jakby traje są zawsze na uprzywilejowanym miejscu. Tutaj jeszcze jakby wywalczył to Staszek Lord. On był trajkersem i zawsze te traje jakoś tak były ważnym też elementem i przejazdów i całego tego zlotu. Także tu z tym nie ma problemu, ale jeżeli przyjeżdżacie jakimiś innymi samochodami, to trzeba mieć wykupioną dodatkową wjazdówkę, która kosztuje 200. Jest ich ograniczona ilość, więc też jeżeli chcecie tym autem wjechać, to sobie ją wykupcie wcześniej. Jeżeli wybieracie się samochodem USA, to obowiązują zgłoszenia, no bo nie wszystkie samochody USA wjeżdżają za darmo. Te kultowe, czyli jeżeli jest taki faktyczny amerykański samochód, to nie ma problemu, ale jeżeli jakiś jest, nie wiem, Chrysler produkowany gdzieś tam w Europie albo coś w tym stylu, no to
Niestety takie auta też muszą wykupić, ewentualnie skorzystać z darmowych parkingów, które zapewniamy, bo jeden będzie prawdopodobnie tak jak rok temu, tam po drugiej stronie ulicy, tylko że on jest dosyć mały, i drugi parking na wjeździe zaraz koło biura informacji turystycznej. Tam też jest taki duży teren, gdzie oznakowany, gdzie będzie można zostawić sobie samochód no i udać się na imprezę. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze patrzę? Na stronie jest też taka interaktywna mapka Google'a, gdzie sobie można zobaczyć właśnie tutaj teren imprezy, mniej więcej co tam gdzie jest rozrysowane, gdzie stoi scena, gdzie stoją sanitariaty, gdzie są właśnie te parkingi. To wszystko tam znajdziecie. Znajdziecie też mapę łebskich atrakcji, no bo tutaj w Łebie i w okolicach Łeby jest cała masa różnych rzeczy, które można robić. Nie tylko ładować w gardło na polu namiotowym, ale można też pojechać, nie wiem, na ruchome wydmy, czy do latarni Stilo, czy do jakichś innych rzeczy, więc taki cały duży spis i mapka. O, tutaj to też jest na tej stronie w motozloty.com. Są też opisane właśnie cenniki, właśnie te bilety jednodniowe, opłaty samochodem, wstęp wolny, bo jest jakby już od 2013 chyba te zasady są, że także wpuszczamy seniorów, czyli jeżeli masz 65 lat skończone i jeździsz motocyklem i przyjedziesz do nas motocyklem, no to wpuścimy Cię bezpłatnie. Nie dotyczy to właśnie takich pieszych biletów, tylko jeżeli ktoś faktycznie jeszcze jeździ motocyklem, to serdecznie zapraszamy. Nie zapłacisz wjazdówki, możesz się rozbić i uczestniczyć w całym festiwalu. Pojazdy zabytkowe do 1950 roku. 50? Nie wiem, tak jest na stronie 50. Mi się zdawało, że do 60 było. Dotyczy kierowcy, czyli jeżeli przyjedziesz zabytkowym pojazdem, jakimś motocyklem czy samochodem zabytkowym, no to kierowca wtedy nie płaci. 1950 rok. Dzieciaki do 12 roku życia nie płacą, od 12 do 17, do 18 w zasadzie jest 50% biletu. Także takie to są informacje. Ja Wam pokażę już, bo są pakiety zlotowe. W tym roku jest przedsprzedaż i można sobie wcześniej taki pakiet zlotowy zamówić w naszym sklepie. Już Wam pokazuję, co tu wchodzi w skład. Bo tak, jest taki zestaw naklejek festiwalowych. Jest naszywka wyszywana. Jest pamiątkowa blacha, znaczek. W tym roku na takich kartonikach fajnych zrobiony. I taki cały zestawik kosztuje 5 dyszek. Tutaj w bilecie kierowcy taki pakiet jest bezpłatny. No a jeżeli nie jesteś na polu namiotowym, czy masz pieszą wjazdówkę, czy może chcesz sobie pamiątkowo taki zestaw kupić, no to możesz to wcześniej nabyć. Wprowadzam to wcześniej do sklepu, żeby te osoby, które chcą, a często te pakiety niestety się kończą, albo jest duże zamieszanie tam na bramie, więc można już je sobie wcześniej zamówić. Słuchajcie, są też koszulki łebskie. Tutaj akurat nie mam damską eseczkę. Gruba, fajna bawełna. Jak znacie te koszulki, to wiecie, o co chodzi. Nie zmieniliśmy firmy, jest cały czas ta sama. One są tam w kilku kolorach, bo są chyba czarne, białe i takie zielone wojskowe. Na stronie są na razie tylko czarne i białe damskie, a męskie są też zielone. Więc można też je sobie wcześniej zamówić, żeby były wszystkie rozmiarówki. Koszulek chyba w tym roku 3000 sztuk zostało wyprodukowanych. No ale zawsze te rozmiary się jakoś tam gdzieś kończą po drodze, więc też to wcześniej już dodałem do sklepu, żebyś mógł sobie przyjechać już w koszulce albo wcześniej pochodzić. Ja już chodzę w takich koszulkach. O, tu jeszcze, czekajcie, jeszcze chciałem Wam pokazać takie flagi na motocykle, też na traje i inne rzeczy też są, ale flagi chyba nie dodałem, albo zaraz ją dodam. Też takie coś można zakupić, no. To jest to i co tu jeszcze? O tym wcześniejszym wjeździe Wam powiedziałem. Chyba wszystko. W Antyradiu jeszcze będą jakieś wejściówki do wygrania, ale to jakoś 2 tygodnie przed samym przyjazdem, więc to troszeczkę można ryzykować i czekać. Tam będą różne konkursy, ale nie wiem dokładnie w których audycjach, bo to będzie chyba jakoś mieszane.
więc może być z tym różnie. Sekunda. Jeszcze popatrzę ostatni raz na ten. Chyba wszystko ok. W niedzielę się już składamy, zostanie Alkomat, tam chyba zostanie brama do godziny 10 i już tam w zasadzie nic więcej chyba się nie będzie w niedzielę działo. Zapraszam też na wydarzenie na Facebooku, tam co im bliżej imprezy, tym będę więcej informacji dodawał o tych wszystkich atrakcjach, które... Czekaj, Grzesiu, podaj jeszcze tą, widzisz, nie mam tej pocztówki. Pocztówkę jeszcze wam pokażę. Jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, zadawajcie, chętnie na nie odpowiem, czy jak w komentarzu zadacie pytanie, to też odpiszę. Są też takie pocztóweczki. Te pocztówki będą do pełnych biletów, czyli kierowca i pasażer, który kupi w przedsprzedaży, to dostanie taką pocztóweczkę pozdrowienia z Łeby bezpłatnie. Dobra, to by było tyle. Widzę, że 20 minut już tutaj nadaje. O matko i córko. Jak jesteś tutaj pierwszy raz i chcesz oglądać właśnie różne filmiki, czy właśnie z Łeby, czy z jakichś różnych targów, czy z bazarów, czy z innych rzeczy, czy ze Stanów, bo też takie filmy mam, to zostaw subskrypcję, zostaw łapę, napisz jakiś komentarz dla zasięgu. Będę Ci wdzięczny ogromnie. No i tyle. Widzimy się jutro, pewnie jutro wejdzie jakiś film właśnie z Road 66 w czwartek. Do zobaczenia w komentarzach na dole. Trzymajcie się, cześć! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!